Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie, przez chwilkę jechany. To wasz ja, czyli Marek. Zaczynamy nietypowo, a będzie typowo, bo będzie o hamakach. Muszę dzisiaj jechać odebrać żonę i młodego. Od gdzieś 1,5 roku umawiam się ze Zbyszkiem z Fly Hamaka, żeby się wreszcie spotkać, pogadać i poznać, nie? Bo my się nie znamy, więc pomyślałem, że wjadę wcześniej i odwiedzę Zbyszka i pogadamy sobie o rzeczach i to będę nagrywał. To nie jest żaden film sponsorowany. Chciałbym mu zadać kilka pytań odnośnie konserwacji, dbania o hamaki, o plandeki i tak dalej. Podpytam go też jakieś takie może niuanse, czy jakieś może sztuczki z jego perspektywy. To będzie film o hamakach dla użytkowników obecnych i dla potencjalnych użytkowników hamaków. Może nam coś pomoże. Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Też chcę Zbyszka zapytać na przykład odnośnie plandek z tego seal nylonu, czy na przykład jakieś tam fapsile, inne impregnaty, czy jakieś na przykład powłoki, nie wiem jak Nikłax robi te odnośnie UV-ki, zabezpieczenia, czy to stosować, czy warto stosować, czy nie trzeba, czy może lepiej nawet nie, bo na przykład może się coś z materiałem. Jedźmy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Do zobaczenia, już w lesie. Ale to... A widzisz ten nas? Widzę nas. Ty jesteś dobrze, ja też jestem dobrze. Ludzie często zadają takie samo pytanie, które padło kiedyś tam wcześniej, z takim przeświadczeniem, że jak oni zadadzą i ktoś im odpowie, to jest jakby taka bardziej aktualna odpowiedź, czy bardziej, wiesz... A bardziejsza. Więc wiesz, jak ktoś na tych grupach jest na przykład, nie wiem, 10 lat, czy 8, czy 5. I widzi to samo. No i dla niego to jest, ja pierdzielę, 64 raz to samo pytanie. No jak ktoś przyszedł nowy, no to dla niego to jest pierwszy raz. Dla niego to jest jasne, pierwszy raz. Wyszukiwanie na tym Facebooku, w tych grupach, wiesz, pytań, tak działa sobie, nie? No. Jeżeli chodzi o Facebooka, o grupy, to też niezależnie od branży, bo to czy wejdziesz na grupę rowerową, fotograficzną, czy coś, że są ludzie, którzy sobie gdzieś tam jakieś ego tam trochę podbijają. I jest jeszcze jeden problem. Przychodzi człowiek, który się na przykład zaczął interesować tematem i jest głodny wiedzy, wiadomo, więc zadaje pytania, czyta, wiesz, patrzy co tam inni robią, czy patrzy na zdjęcia, czy patrzy na opisy i zdobywa, wiesz, wiedzę teoretyczną, później wchodzi w tą wiedzę praktyczną, bo zaczyna to robić i znika. Jak potrzebował wiedzy, odpowiedzi na pytania, pomocy i tak dalej, to był aktywny i drążył. I jak to dostał, czy znalazł, czy dostał, czy wiesz, tam się tak poukładało, że zdobył, to tego nie oddaje dalej następnym nowym, tylko znika, bo po prostu już, wiesz, nie jest mu potrzebna grupa, czy tam nie jest mu potrzebny internet. Jest, wiesz, ileś tam osób nowych, a tych doświadczonych, którzy są dłużej i tak dalej, oni są mniej aktywni, nie odpowiadają na pytania, bo z jednej strony ja pierniczę, 60 raz to samo pytanie. No dokładnie, z różnych takich ale ja pytań. też na przykład patrzę po tych grupach, jak czasami ktoś coś zapyta, czy o hamak, czy w jakiejś tam innej branży, to też tak tylko mijam i tylko patrzę, bo w sumie no faktycznie nie należy odpowiadać 77 czy 770 raz, ale są osoby, które wciąż odpowiadają, wciąż są mili i z drugą stronę są też ci niemili. Pewnie to zależy od tego, jak gość zadał pytanie, nie wiem, jak skonstruował zdanie. Pewnie zależy od tego, w jakim nastroju jesteś, jak je przeczytałeś. Jasne, jak jesteś, wiesz, w piątek o 14, to jak ktoś cię o coś pyta, to może być mega kulturalny i tak chcesz mu odpowiedzieć w jedyny normalny sposób, nie? Że zaraz koniec. Problem też jest taki, uważam, może jestem stary, emotikonki nie załatwiają sprawy. Jak z kimś gadasz, to słyszysz, co on mówi. Jak coś czytasz, kto coś napisał, to czytasz tak, jak czytasz, tak, nie? jak czytasz, Jak jesteś zły, to nie czytasz w ten sam sposób, jakbyś był wyluzowany, Oczywiście, wiesz, że tak. po weekendziku. Szanowni Państwo, pan Zbyszek, enigmatyczny Zbyszek z Fly Hamaka, o którym czasami słyszycie. Cześć, A ty byłeś gdzieś już w jakimś filmie, gdzieś u kogoś, czy nie? Myślę, że tak. Ale tu nie byłeś. Tutaj rzeczywiście nie byłem, pierwszy raz jestem, cześć, hej. Dzisiaj widzimy się pierwszy raz na żywo. Tak jak wam powiedziałem w samochodzie, nie będziemy gadać o produktach Fly Hamaka, ale wykorzystamy wiedzę Fly Hamaka. Nie mam przygotowanych pytań, mam przygotowane tematy. I Bondo jeszcze coś do mnie pisał, więc Ja jestem na razie nieprzygotowany w ogóle. to zaczniemy od tego, co mi napisał Bondo, o co mam zapytać. Bonda pytanie jest pierwsze i będzie musiał to coś ugotować. Zapytaj, co z czworonogami w hamaku. Temat rzeczywiście myślę, że ciekawy, dlatego że wiele osób posiada, bo rozumiem, że chodzi o psy, a nie koty, prawda? No bo psy raczej chodzą po lesie. Jak najbardziej na niektóre hamaki można wpuścić psa. To są hamaki, które posiadają odpowiednią grubość. Właśnie w tym momencie na nich Czy o materiał siedzimy. chodzi? Chodzi o materiał i o grubość. W moim przypadku, jeżeli mogę powiedzieć, to jest jakby nylon 1,9, to jest jakby grubość w wozach, w amerykańskich jakby jednostkach. I tu jak najbardziej możemy sobie pieska wpuścić. 1,9, czyli to jest 1,9 uncji? Tak, czyli to jest 50 gramów w parę, tak? Aha, tak, dokładnie. I wtedy rzeczywiście ja testowałem, moi koledzy testowali, rzeczywiście te psy, podejrzewam, że może się coś wydarzyć, ale raczej na 9 razy, czy tam na 10 razy, 9 razy na pewno się raczej nie wydarzy i tego psa bym wpuścił. Ale jeżeli mamy hamak troszeczkę droższy,
troszeczkę może cieńszy, bo chcemy uzyskać produkt, który będzie lżejszy, ja bym psa nie wpuścił, bo bym się bał. Z tego względu, że powstanie dziura. Bo to o pazury chyba głównie Tylko i chodzi, wyłącznie nie? o pazury chodzi. No i niech będzie dziura. No ta dziura oczywiście może zostać, bo pamiętajmy, że nie zaszywamy, nie robimy nic z dziurami w takich hamakach, ponieważ one mają odpowiednie systemy, czyli mamy nylon, ale on jest w ripstopie. Jeżeli nie jest w ripstopie, to jest diamond to się nazywa, tak ładnie Hyper Diamond. Ale to też jest ripstop, tylko że To inny też kształt jest ripstop, kratki, tak? tylko inny kształt kratki, on jest do materiałów po prostu lżejszych, tak? Ale dzięki temu jest tak samo wytrzymały, jak ten grubszy materiał. Ale psa bym nie wpuścił, dlatego że szkoda by mi było produktu, który kosztuje dużo i ma jakby być... Jeżeli chodzi o produkty hamakowe, myślę, że one są minimum na 7-10 lat. I nie dlatego, że się rozlecą za 7-10 lat, tylko myślę, że się znudzą, albo będą nowe technologie z nowymi materiałami. Tu siedzimy i te materiały są produkowane już wiele lat. Ale są na przykład takie materiały jak tarpy, które są tworzone z sailnylonu. Rewelacyjny materiał, zresztą sam wiesz, tarpa masz, tarp jest bardzo mały, bardzo fajnie pracuje. Ale oczywiście teraz są nowe już materiały, jeszcze lżejsze, jeszcze cieńsze, Dynema. Carbon fiber, no to mówią, a to nawet chyba dłużej jest niż 3 lata, co? No Dynema. dokładnie, no ale 3 lata temu powiedzmy ktoś w Polsce się o tym dowiedział. No oni to już dużo wcześniej, Chińczycy i Amerykanie. No ultralightowcy dużo używają i namioty przecież są z Dynemy. No dokładnie i to już się dzieje, tylko że to kosztuje wciąż bardzo dużo i sailnylon zwykły kosztuje dużo, a Dynema kosztuje mega dużo. Więc wracając jeszcze do korzeni, do pytania, wpuściłbym psa jak najbardziej na zwykły hamak taki, zwykły podstawowy bez moskitiery, ale jeżeli chodzi o lepsze hamaki z moskitierą czy cieńsze, nie wpuszczałbym psa i kropka. Jest ten materiał ripstop, czyli ten z tą kratką taką wzmacniającą, tam jest chyba inna nitka czy coś, tak? Siedzimy tutaj No. na takim. No ale widuje się, może nie często, ale gdzieś tam pewnie jakbym poszukał nawet na grupie, to bym znalazł. Jest ripstop, ale jest pierdyknięty, tak wiesz. Jakby ktoś wypadł dołem po prostu. To moim zdaniem nie w ripstopie, takie jest moje zdanie. Ja nie widziałem Ale to takiego. na przykład myślisz, że dorosły chłop jak wlezie i zrobi dziurkę, to ten ripstop faktycznie wytrzyma, żeby on się nie podorł cały, że go 100%. utrzyma, tak? Tak, 100%. On rzeczywiście zadziała, faktycznie nie skończyłem jakby zdania. Ta dziura, która będzie, nie należy jej zaszywać, nie należy czegokolwiek z nią robić, dlatego że to dalej będzie trwało. Czyli hamak, który będzie miał dziurę nawet i 7-10 cm i będziesz nogę obok tego kładł, to wciąż będzie działało i on się dalej nie będzie rozrywał. Co wtedy z tą dziurą? Możesz ją załatać na przykład, nie wiem, tymi Nie należy. naklejkami? Właśnie nie należy. Czy można? Próby były, ale to się nie do końca sprawdza. Zazwyczaj te dziury, które ja widziałem osobiście, to 7-10 nigdy nie widziałem. Widziałem 2-3 cm dziurki. Ktoś tam wszedł z kluczami, to te 2-3 cm po użytkowaniu dalszym wciąż są identyczne. Bo widziałem, rozmawiałem z Nie takimi rozciąga klientami, się, nie nie rozciąga rozłazi się, się. nic się nie dzieje. I jakby ten klient jakby używa tego hamaka i wciąż jest ok. A jeżeli chodzi faktycznie o takie użytkowanie samego hamaka, już nie chodzi o psa, tylko samo wchodzenie, to na pewno każdy wie, tak? No wiadomo, nie należy mieć kluczy, noża, ale również nie należy mieć palącej, zapalonej latarki, bo to widziałem. Stopisz, nie? To jest tak, to on rzucił latarkę, nieświadomy zupełnie, ona się zapaliła i nagle podszedł za chwilę i ten hamak był spalony, jakbyś wziął zapalniczkę i go spalił, nie? Więc to naprawdę trzeba uważać. To jest Jak sztuczny się materiał. latarka włączy w trybie turbo, to widziałem, wiesz, popalone nerki z kordury, ale to pewnie trwało, nie? Tak naprawdę, pewnie to nie była trwało. chwila. A tutaj była chwila, No. no to więc jakby ktoś był złośliwy, nieprzyjemny i niekulturalny, można by wziąć latarkę i kogoś podciąć faktycznie w ten sposób, nie nożem, ale światłem. Czyli Taki Gwiezdne Jedi. Wojny. Do zapamiętania to Dokładnie. jest. No. Rzecz, o której się nie myśli i się nie mówi, czyli konserwacja i dbanie o hamak jako materiał z dodatkami. W hamaku zazwyczaj jest kawałek dynemy albo linki innej, jest materiał, albo to jest nylon w ripstopie, albo to jest pewnie nylon czy poliester bez ripstopu, bo to zazwyczaj są Ja sztuczne poliestrów materiały. nie używam. Tak? Ale tam, bo już mówimy w ogóle, jak ludzie mają Okej. hamak, nie wiem, z jakiejś innej firmy, albo jakieś sieciówki, te chińskie, tanie, to też są chyba poliestrowe, to nie są Raczej jakieś tak. ten, nie? Tafty niektórzy No. używają w Chinach jeszcze. To wygląda jak podszewka taka, Coś nie? takiego, No. no. O tych rzeczach, które mają kontakt z żywicą ewentualnie, to pogadamy oddzielnie, ale pogadajmy o hamaku. No o tym to nie, bo to jest impregnowane, to można pohaczyć ewentualnie czasami. Zdarza się, że jest takie Można. zmechacone. Jak się zmechaci, możesz opalić zapalniczką, żeby zlazły te kłaczki? I nawet jak jest czasami przychodzi taka partia, nazwijmy z fabryki, to jak składamy hamaki i jak widzę cięciwe, to faktycznie na nowej Dynemie są włoski. Normalnie zapalniczką, tylko nie żarową, tylko zwykłą.
i normalnie żeby można się przypalić. Dokładnie. żeby zniknęły. Dokładnie. Dobra. A co ze szmatą, z materiałem? To znaczy tak, na pewno bez żadnego problemu nylony można prać. To jest materiał, który można prać w pralce. Ja uważam, że 40 stopni, czyli jak najniższa, do 60 można, ale 40 stopni jest wystarczająca. Też dlatego, że one się aż tak nie brudzą. Chociaż są takie przypadki, że ktoś dzwoni, panie Zbyszku, co ja mam zrobić, bo mam Outdoor 2, czyli wielowarstwowy hamak, tak? To nie jest zwykły hamak, bo ten to nazwijmy jest szmatą, którą wrzucimy No tak, do tu pralki. nie masz różnych materiałów, nie? I się dzieje. Zaraz wyschnie, bo jeszcze nylony szybko schną i tak dalej. A w przypadku, kiedy mamy wielowarstwowy, czyli mamy podpinkę, mamy ociepliny, hamak, potem mamy moskitierę, wszystkie te rzeczy, i jego również można prać normalnie w pralce. Wolne wirowanie, 40 stopni i suszenie, tylko już suszenie najlepiej tak jak swetry wełniane. Kładziemy na płasko, odwracając raz na jakiś czas. I robiliśmy to wielokrotnie. Za każdym razem materiał jest taki sam, ocieplina jest taka sama. Nie dzieje się nic właśnie. Nic się nie no dzieje. bo tu bym się właściwie o co bym się martwił? Martwiłbym się w sumie o wypełnienie podpinki, nie? Tylko Głównie. jeżeli, ale taki nie. Jeżeli wypełnienie podpinki jest odpowiednio przeszyte. Że nie w pozjeżdża? poprzek. Dokładnie tak. Więc jeżeli jest odpowiednio przeszyte na danych przestrzeniach, no to nawet jeżeli hamak zbełta się, poprzekręca w pralce, to i tak wyjdzie i będzie taki sam. I ta podpinka będzie działała. Z puchem jest gorzej, nie? Bo to się pozbija, tam No wiesz... puch to w ogóle inna liga. No tak, to już inna cena, nie? troszeczkę inna cena. Dobra, czyli inne możesz użytkowanie. sobie wyprać. Samą podpinkę też możesz sobie wrzucić do pralki, Oczywiście, że tak. tak? Oczywiście. Albo oddać do czyszczenia tego chemicznego, jak są w pralniach, bo na przykład są takie pralnie, że możesz śpiwór Można, na przykład ale oddać, dużo nie? ludzi po prostu Szkoda dzwoni i kasy. pyta, czy mogą uprać. I po prostu to robią. Tych hamaków jest dużo, użytkowników jest wielu, no i powiedzmy, strzelam, po pół roku czy po roku użytkowania takiego hamaka, wiadomo, że on się super nie brudzi, bo na co dzień go nie używamy, ale strzelam między 10 a 20 razy w roku, to wielu użytkowników wykonało pranie, żyje, ma się dobrze, hamak jest ok. Aha, i z moskitierą też nic nie dzieje. Również się nic nie dzieje. Mocowanie do drzewa, czyli taśmy albo łupi-slingi, albo linki zwykłe, no bo też są Harcerze linki na przykład. okrągłe, Sprzedajemy nie? dużo harcerzom, którzy nie biorą, bo lubią tam się bawić. Sznurki. Tak marynistycznie mógłbym powiedzieć, chociaż może nie na morzu, ale rzeczywiście linek dużo osób używa. Problem jest taki, i my mieliśmy z Bondem na przykład tak w sobotę, żeśmy się wieszali na świerkach, z których leciało, wiesz, jak Intensywnie. taśmy możesz co, terpentyną Tylko i wyczyścić? wyłącznie. No Tylko bo żywicę, no to terpentyną właściwie, dokładnie nie? tak, stary jakby Też się nic nie sposób. stanie? Nic się nie stanie. Próbowaliśmy wielokrotnie, jest wszystko ok i tyle. A suwaki? Co z suwakami? Ja uważam, że zresztą tu widać, nie? Żeby hamak bez moskitiery to nie jest dobry pomysł, tak, nie? tutaj coś Chyba, gryzie żeby na sobie tek- przysiąść, po prostu tak jak ktoś, nie wiem, bierze go jako ławkę składaną gdzieś tam na spacer albo Dużo na osób, rower, czy coś. na No, spacer, tak. ja sam jak jadę na przykład na jednodniówkę, to sobie biorę ten, wiesz, No wiem, no wiem. jest kuleczka, wrzucam do plecaka i cześć. I gdzie chcę, to sobie siedzę Tak, i położysz. wygodnie i no nawet można się położyć, tylko że położenie się na 10 minut to nie jest dobry Gorzej. pomysł. Co z suwakami? Konserwować, bo na przykład kiedyś rozmawiałem z Wojtkiem ze Speedpointa, mówił, że bardzo duży problem jest z tym, że ludzie nie pamiętają o tym, żeby sobie przesmarować suwaki. Patrząc jakby na użytkowanie hamaka, ja uważam, że przez pierwsze kilka lat nie należy tego dotykać. To nie jest suwak, którego używamy codziennie w spodniach, w spódnicy, obojętne. A, czyli ilość jakby cykli ma mniejszą w sumie, nie? No w sumie, Ilość cykli jest na tyle mała, że ja bym spojrzał w inną stronę. Mianowicie robienie wszystkiego, żeby on się nie popsuł. Bo raz na jakiś czas jest reklamacja, ale ta reklamacja jest jakby z winy użytkownika i użytkownik o tym mówi. Czyli siadłem, ważyłem 130 kg, przepraszam, że w Twoją stronę pokazuję, i ciągnąłem z całej siły, żeby ten suwak zamknąć. Może warto to powiedzieć, że te uda i te nogi możemy troszeczkę ulżyć temu suwakowi, on wtedy będzie działał przez kolejne no szereg tak, no lat. ale wiesz, no kiedy ostatnio zważyłeś 130 kg, jak podnosiłeś nogi w hamaku, żeby zapiąć suwak, no. To jest, no właśnie, nie? Ja wiem, że mówisz o tym, że ja ostatnio zepsułem suwak, ale nie zepsułem zupełnie dlatego, tak nie że siedziałem i pomyślałem. ciągnąłem, tylko nie zauważyłem, że wyskoczyła mi, ja sobie tu przyczepiam aparat, bo zawsze mam aparat w hamaku, wysunął mi się, bo miałem rozpiętą do końca, a byłem pewny, że jest w środku i mówię, zacięło się i pociągnąłem mocniej. Dalej. Na szczęście to nie jest problem. Jeżeli chodzi o samą wymianę jakby taśmy suwakowej, czyli suwaka nazwijmy, to nie jest problem, bo to jest odprucie, wszycie, koniec. To są YKK, tak? Niektórzy piszą w internecie, że to bez sensu, YKK to jest tylko marketing, coś tam. I niektórzy mówią, znam takich ludzi, którzy używają do produkcji suwaki YKK, mówią nigdy w życiu więcej żadnych innych suwaków niż No ja chcę YKK. powiedzieć właśnie.
Na samym początku był cały czas YKK. Moim zdaniem on nie działał idealnie. I niechcący na jakiejś imprezie takiej bushcraftowej spotkałem człowieka, który pracował w YKK, odszedł i zaczął produkować sam suwaki. Od roku, może dwóch, już nie pamiętam, może 1,5 roku. Wygląda to jak YKK. Pracuje lepiej niż YKK. Rozmiar ma dokładnie jak YKK, trójeczka spiralna i to działa świetnie, moim zdaniem lepiej. I patrząc jakby na sprzedaż roczną i na przykład jest reklamacja, strzelam, 3 do 10 hamaków z suwakiem przez cały rok, no to tu nagle nam się skurczyło 1 lub wcale. A to nie. polska firma? Tak, polska I firma. w Polsce robione? W Polsce robiona. Sama taśma suwakowa to jest zwykły produkt, ale głównie chodzi o suwadełko, które ono ma być bardzo trwałe, odpowiednio zrobione. Jeżeli ktoś to dobrze zrobi, to nie musi być YKK, może być to zupełnie co innego. No i w tym przypadku my współpracujemy i działa rewelacyjnie. Na jakość suwaka ma większy wpływ suwadło niż ta spirala, Dokładnie tak. Czyli to, co nam się kojarzy użytkownikom z wyrwanym zębem, czy tam właśnie z tym, że się, Tak. wiesz, ta spiralka plastikowa zaczęła tam gdzieś wypływała, to jest Dokładnie. kwestia suwadła? Dokładnie. W tej małej przestrzeni, gdzie każdy powie suwak, no ale No. suwak, no to bo każdy widzi duży suwak, nie? A w sumie głównie chodzi o tą część, która zamyka i otwiera tą taśmę suwakową. Odnośnie hamaków jeszcze, cięciwa. Się mówi, że tak klasycznie to powinno być 83% długości hamaka. Prawda, nieprawda? Robisz tak, czy robisz inaczej, czy to zależy? My od samego początku braliśmy pod uwagę wielkość danego człowieka. I nagle uznaliśmy, że te procenty to zobaczymy po czasie, czy zrobiliśmy 83%. I w niektórych modelach rzeczywiście występuje tyle, ile książka mówi, a w niektórych zupełnie inaczej. W przypadku, kiedy wiemy i znamy wymiary danej osoby, który kupuje, w przypadku oczywiście cięciwy, bo mamy wzrost, wagę, szerokość barku. Jeżeli mamy te dane, to możemy ustawić tą cięciwę lepiej niż te 83%. Czyli odpowiadając na to Twoje pytanie, 83% jest mało istotne, dlatego że ja jestem inny i Ty jesteś inny. A w hamaku, powiedzmy, który ma 3,5 metra długości, mogę mieć wygodnie ja, możesz wygodnie Ty. Ty masz 2,05, ja mam 1,77 m, bo wszystko wyreguluje cięciwą. Dobrze, to jakie są zależności? Jak ktoś na przykład ma, bo sobie kupił hamak bez cięciwy i chciałby sobie dorobić, no bo można kupić hamak bez cięciwy, ludzie sobie dorabiają do starych hamaków, które jeszcze nie miały cięciwy, sobie dorabiają, to jak to dobrać? Tego nie można zdradzić wszystkiego, okej. bo to ja 8 miesięcy nad tym pracowałem. My możemy ustawić odpowiednio, żeby to działało super. Rozumiem. Ale warto na pewno samemu kombinować. Jeszcze tak zdradzę, bo patrząc jakby na zakończenie hamaka, tu mamy zwykły tunel. W przypadku tunelu, no po prostu leżymy. Patrząc na wszystkie inne hamaki nasze z Moskitierą, tam mamy zakończenie zupełnie inaczej. My to nazwaliśmy pędzlem po prostu. Dzięki temu, że jest cięciwa i mamy tak zakończony hamak, to wtedy materiał układa się w jeszcze lepszy sposób od spodu. To powoduje, że jakby materiał inaczej układa się pod plecami i pod tyłkiem. To też jest bardzo ciekawe. Jest nawet jedna taka firma w Kanadzie, która jeszcze materiał, oni robią bardzo podobnie. Ta przestrzeń materiału tu u nich odpowiednio wywinięta. Leżenie w hamaku. Ludzie, którzy patrzą, że o fajnie w hamakach śpią, ale nigdy nie próbowali, mówią, no tak, ale ja nie zasnę na wznak. Bardzo często się spotykam z tym. Albo ja śpię na brzuchu, ja też sobie nie wyobrażam, jak się śpi w hamaku na brzuchu. Nie wiem, jak to zrobić. Wiesz, jak to zrobić? Znaczy, to tylko i wyłącznie mniejsze osoby w dużych hamakach. Powiedzmy do 1,65 m, mamy kolegę Łukasz Żukowski, pozdrawiam, on śpi na brzuchu. Pomimo tego, że ten brzuch jakiś tam posiada, nie? Jest raczej szerszy w barkach. No to by pasowało, jak masz brzuch. I bo powiem właśnie Ci, on to się tak przekosi, że on śpi cały. Więc się da. No, widziałem takie imprezy, że wyżsi ludzie mogli spać w poprzek na hamaku. Ale najbardziej naturalnie jest embrionalnie, czyli na boku, na lewej stronie lub na prawej. W każdym hamaku odpowiednio długim, jeżeli przekosimy delikatnie ciało, położymy się asymetrycznie, to możemy się śmiało położyć na boku, czy lewym, czy na prawym. Ja tak śpię, ja nie zasnąłbym też na wznak. Ludzie piszą najczęściej, no nie zasnę na wznak, śpię tylko na boku albo przekręcam się z boku na bok. Ja też śpię tylko i wyłącznie na boku, nie zasnę inaczej. Na brzuchu nie, bo wtedy się bujam. O plandekach mieliśmy teraz pogadać. Ja mam tą silnylon, czyli to jest właściwie impregnowany materiał, bo on jest chyba z obu stron powleczony, z obu nie? stron rzeczywiście na mokro, jak to nawet ładnie piszą, na mokro jest nanoszony silikon w jakiejś tam formie.
No i też dzięki temu on jest trochę bardziej elastyczny, tak, że z dwóch stron jest naniesiony na siatkę jakby ripstopową, to jest mikro ripstop. To jak zobaczymy te tarpy jakby z Silnalonu, one się zupełnie inaczej zachowują na wietrze, tak, One nawet są takie błoniaste są. dokładnie, takie, nie? błoniaste, ale dzięki temu jakby nie rozerwią się, patrząc jakby na różnych, może nie producentów, ale Chińczyków w tym sensie, te plandeki czasami po prostu się rozrywają, jak już wieszamy po prostu. Nie? Tak samo jak są te plandeki z tymi nabitymi oczkami, to właściwie chyba nie znam nikogo, kto by to powiesił chociaż raz, wiesz, bez utraty oczka. Teraz plandeka tak, kapie, sok, żywica, coś. Takie się zdarzają, nie? Bo się zdarzają. To co? Też do pralki możesz wpierdzielić na przykład taki silnylon, czy nie? Czy lepiej nie? Powiem tak, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o to pytanie, to jest bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie praliśmy, z tego względu, że nie było takiej Bo deszcz potrzeby. obpuszcza, nie? Zazwyczaj właśnie ja wychodzę z takiego założenia, że użytkowany tarp jest, no wiadomo, że 2 punkty zaczepienia zazwyczaj są w lesie, tak? No nie w bramie gdzieś, tylko w lesie. No i w lesie faktycznie uderzy szyszka, która ma żywicę, czy w drzewostanie sosnowym będzie ta żywica leciała i w którymś momencie może tak zrobić, tak? Patrząc na ptaka, to myślę, że to się wykruszy bez problemu. Jeżeli chodzi o żywicę, to standardowo terpentyną przejedziemy i jest po prostu czyste. Ja osobiście bym nie prał, ale oczywiście, że można wyprać, pamiętając o tym, że to jest nylon na deszcz. No. Więc tylko nie używałbym żadnych zmiękczaczy, żadnych dziwnych płynów do tego materiału, tylko po prostu zwykły proszek. Terpentyna nie zaszkodzi. Terpentyna nie zaszkodzi. Czy nie naruszysz tej impregnacji, żeby na przykład tam zacznie lecieć? Nie, zupełnie czy coś, nie, zupełnie nie. Oglądałem dokładnie, jak wygląda tego produkcja i ciężko naruszyć jakby, nazwijmy ten silikon, który jest nanoszony. Chciałem Cię zapytać, kiedyś kupiłem, to się Fabsil nazywa. Dobry taki środek do właśnie do tropików, do namiotów. Do impregnowania. Do impregnowania. Jak jest plandeka ze zwykłego nylonu, taki właśnie lipstop, no są takie plandeki, te na przykład tańsze czasami, czy chińskie też są chyba tak robione. Jest sens, żeby ją impregnować chociażby przed promieniami UV, żeby zabezpieczyć, żeby tam, nie wiem, nie kruszała, bo się dzieje, tak jak mi się kiedyś tak zdarzyło z tropikiem, gdzie, wiesz, stelaż wchodził w tunelach od zewnątrz jakby i po prostu te tunele się pokruszyły. To był nylon jakiś tam, czy poliester, ale to z czasem się zrobił taki, wiesz... Producent materiału Silnalonu uważa, że UV nie działa na te materiały, ale jeżeli chodzi o nylon, na którym siedzimy, na to działa UV. Ja kiedyś wystawiłem i chciałem zobaczyć na długotrwale, żeby to słońce świeciło i na kolory niebieski, czerwony, żółty i zielony, bo takie rzeczywiście mamy. Nie mówię o ciemnooliwkowych, ale mówię o takich mocno kolorowych. To na zielonym kolorze UV zadziałało w ten sposób, że były plamy. Około trwało to 3–3,5 miesiąca, wyblakło. Ale no, z założenia te hamaki nie wiszą w ogrodach. Pod plandeką też masz cień, nie? Zazwyczaj. Dokładnie tak. Ja osobiście uważam, że trzeba uprościć temat. To jest po prostu tarp. Nie używamy żadnych impregnatów, wieszamy, użytkujemy i się cieszymy. Jest problem, jak zwiniesz mokrego i nie wysuszysz w No to chacie? chyba standardowo. Na 3–4 dni myślę, że nie ma problemu, nawet na tydzień, na 2, ale w momencie, kiedy będzie dłużej, no to podejrzewam, że zarodniki grzybów zrobią swoje. Moim zdaniem każdy sprzęt hamakowy, outdoorowy, jakikolwiek powinien być wysuszony, dosuszony i dopiero schowany. No i jak rozmawiamy o wilgoci, to musimy gadać o puchu też. Bo ja nie jestem zwolennikiem. Underkilled może mniej. Chociaż miałem takie momenty, na przykład na Pojezierzu Drawskim powiesiliśmy hamaki, załóżmy o 20, a o 23 jak przejechałeś po underkilcie, to był gnój. W hamaku puch, podpinka, dobra, jestem w stanie zrozumieć. Jesteś zwolennikiem na przykład śpiwora puchowego do hamaka, czy syntetyk? Zupełnie nie. No to będzie. Po pierwsze, to pamiętajmy i na pewno wszyscy to wiedzą, że w momencie, kiedy położymy się w śpiworze puchowym, to zgniatamy ten puch totalnie. No w każdym śpiworze właściwie, w syntetyku też. W momencie, kiedy zgnieciemy przestrzeń puchową, no to można powiedzieć tak kolokwialnie do zera. Termika zerowa, nie trzyma. Jeżeli byśmy się położyli, powiedzmy, w śpiworze puchowym na glebie, to w którymś momencie po 10–20 minutach będzie zimno, dlatego że nie mamy żadnej przestrzeni, która nas ogrzewa. A za to w syntetyku, nawet jeżeli zgnieciemy, coś zawsze zostaje. I to nie jest książkowo, że ktoś to wymyślił, tylko faktycznie patrząc obiektywnie na śpiwór syntetyczny i puchowy, użytkując jeden i drugi, uważam, że syntetyczny jest zdecydowanie lepszy do hamaków.
na tej zasadzie, dlatego że w hamakach nie używamy żadnych materacyków. Zazwyczaj, żeby ta termika była trzymana od spodu, no moim zdaniem syntetyk i kropka. Ciężko, żeby każdy miał, wiesz, zestaw taki. Ja Jak mam. chcesz, wiesz, no, Dobra, bo przepraszam. hamaki drogie. Bo nie? muszę, tak? Bo muszę. Testujemy. Ale jak jesteś Bardzo użytkownikiem, nie chcesz wydać na to nie wiadomo ile kasy i chciałbyś mieć jak najbardziej, bo wiadomo, uniwersalny optymalnie. zestaw to Ja są wiem. To kompromisy, kalosze- ale jakbyś chciał mieć właśnie zestaw taki, że możesz spać na glebie, możesz spać w namiocie i spać w hamaku, no ja się boję puchu, szczególnie na glebie, jak gdzieś tam wyjadę spod plandeki, zacina, zdarzało się tak, nie? No jasne. Jak zgnoisz syntetyk, puch straci 100%, 100%. Izolacji. No i też wracasz do domu, no ten puch wymaga No właśnie. takiej uwagi Kolejna mocno, rzecz. nie? Pieszczotek. Zawsze wracamy do domu, zawsze musimy o sprzęt dbać i patrząc jakby na sam puch, musimy o niego zadbać zdecydowanie dłużej, intensywniej, musimy, no właśnie, go dłużej dosuszyć. A jeżeli chodzi o syntetyczne rzeczy, po prostu można powiedzieć kolokwialnie rzucimy w kąt i przyjdziemy za tydzień i będzie wszystko No tak super. jest. Ja mam w ogóle teraz w jednym worku wszystko łącznie z stopkiltem. wszystko Przypinam taśmy, rozwieszam hamak, mam wszystko, oprócz plandeki. W ogóle to był dobry pomysł, żeby od razu z plandeką był też hamak. A są takie hamaki. Wiem, widziałem takie, ale to Ale my też tam zrobiliśmy jest, już. ale tam jest mało przestrzeni, wiesz, ja specjalnie Właśnie czasami to nawet chciałem powiedzieć. kosztem Minus. tego, że mi gdzieś tu wieje, wieszam sobie plandekę wyżej, bo mogę się ruszać. Mnie to wkurza, wiesz, że musisz się schylać. No właśnie, ja to jest wkurzające. Nie dlatego używam hamaka, że mam przestrzeni więcej niż w namiocie. Nie dlatego sobie czasami jeden róg gdzieś tam podniosę dokładnie, wyżej, żeby widzieć przestrzeń, też. jak się człowiek budzi no. i tak dalej. To jest, dla mnie to jest plus, dla niektórych to jest minus, bo brak intymności, bo właśnie boją się jakichś tam przewiewów, bo boją się, że im łoś zajrzy pod plandekę czy coś, nie? Jasne, Różne są jasne. historie. Często się zdarza tak, że wrócę w niedzielę, rozkompresuję to tylko, nie wyciągam tego z worka, rozkompresuję i czeka Odparuję. do piątku, no I tak, można nie? użytkować Jak dalej. wiem, że jest suche i tak dalej, czy no wiesz, wróciłem z upału, wiadomo, trochę wilgoci to nawet z ciała i tak dalej, Jasne. ale właściwie top kilta to staram się przewietrzyć porządnie, zanim spakuję się rano, nie? Chyba, że mi się spieszy. Puch tu też wymaga, no wymaga. nie ściśniesz go na sezon, jak zapomnisz, to na drugi rok nie masz Będzie piwora, po nie? wszystkim, No, dokładnie. A jeszcze puch, chciałem pobronić puch, bo wiem, że jedna z firm, ale na pewno już wiele firm to robi, silikonuje ten puch, prawda? To No na jest pewno hydrofobowy. słyszałeś, nie? Hydrofobowy ale jakby on puch, jest bardziej kruchy jest. tylko on jest i, właśnie no, bardziej delikatny, więc broniąc i ci, którzy rzeczywiście lubią puch, to może faktycznie taki kierunek, Alergicy mają gorzej, no dokładnie, więc to jest też czyli jakiś, po naszemu jakiś syntetyk argument. wygrywa, Tak. a puch tak trochę gorzej. Kasa też jest inna za puch, A, nie? to na pewno. No. Też często, to gadaliśmy wcześniej, że wiesz, bo puchowy śpiwór 700 gramów, no ale zimowy śpiwór dobry na naprawdę poważną zimę, Też ponad kilo. nie waży 700 gramów. Oczywiście, no, że nie. to Ale za to z drugiej strony, patrząc jakby na nasze ociepliny puchowe, to one po wszystkich testach działają świetnie. Pomimo tego, że jest jesień, jest +3, czyli jest tak brzydko i pada, to naprawdę to grzeje. Ja doszedłem mniej więcej do 5 nocy. 5 nocy ten sam puch w tej samej temperaturze brzydkiej, jesiennej, paskudnej, naprawdę było źle. Już nie grzał 5 nocy tak bo jak wilgoć trzeba. pewnie, Dokładnie, nie? bo wilgoć No. cały czas. Pamiętajmy, że puch zresztą, no na pewno wszyscy to wiedzą, puch uwielbia, zresztą tak samo jak syntetyk, ale syntetyk krócej, potrzebuje tego rozprężenia. Ja na przykład jak w puchu śpię, to jest minimum godzina, żeby on się wcześniej, żeby on się rozprężył. A jeżeli chodzi o samo ogrzewanie, to jeżeli mam taką możliwość, to też coś wkładam na przykład do hamaka, jakąś butelkę ciepłą, czy termofor ostatnio sobie kupiłem. Temperaturę startową I temperatura startowa jak jest na tyle duża, to potem faktycznie obojętne czy jest chłodniej, czy nawet bardzo zimno, do rana jest super przyjemnie, czy w puchu, czy w syntetyku. No wiadomo, no jak jest zimno i wejdziesz do zimnego śpiwora, to i trochę więcej energii potrzeba, żeby Jasne. go podgrzać, nie? To powietrze właściwie i tak dalej, nie? No dokładnie, już trwa. Zbyszek, zintegrowana podpinka. Tak. Dlaczego? Kilka chyba rzeczy. No. Jeżeli chodzi o samo zintegrowanie, to taka chyba krótka historia w 3 zdaniach. My testowaliśmy różne sprzęty z kolegami i ja wpadłem na pomysł taki, żeby to wszystko połączyć w jeden pakiet, czyli hamak, czyli moskitiera, czyli podpinka. A my spaliśmy, ja w ogóle w hamaku śpię od 98 roku. Ja już z hamakami różne rzeczy dziwne kombinowałem, to były amerykańskie, nawet siatkowe, na pewno pamiętasz, już w tamtych latach pojawiały się i tak dalej. W którymś momencie, jak już te podpinki się pojawiły i tutaj ci producenci, czy jacyś brytyjscy, czy zza oceanu, powiedzmy 15 lat temu,
To był hamak, była podpinka, o moskitierze jeszcze nikt nie myślał, ale już jakby te podpinki się pojawiały lub ktoś ze śpiwora samemu robił. Kiedyś kolega się obudził, nie wiem, było -10, ale ta podpinka to nie była tam pod ciałem. Pomimo wszystkich regulatorów, gumeczek i tak dalej, to ta podpinka była z boku. Miał duże problemy po prostu ze zdrowiem. Ja zacząłem myśleć, jak to zrobić. Jak to zrobić i dlaczego na świecie tego nikt nie zrobił. Bo patrząc jakby na to nikt na świecie nie zintegrował tego wszystkiego w wielkie combo, tak na dobrą sprawę. Ja w którymś momencie mówię, dobra, zróbmy to. I się to wykonało. Po takiej historii, że ten underkilt gdzieś czasami chce uciec. Ja wiem, że są regulatory odpowiednio doszyte i tak dalej, ale stwierdziłem, bardzo przepraszam, że jest jakby możliwość i dlaczego by nie, żeby po prostu wszystko zrobić w jedne combo, chyba po prostu dla wygody. Jak idziemy do lasów europejskich, czyli zazwyczaj tu idziemy, mamy hamak, no ale również mamy podpinkę i również mamy moskitierę. Więc summa summarum mamy te wszystkie 3 elementy, jeszcze tam dochodzi zawieszenie, no i tarp. No więc te wszystkie 3 elementy, po co to rozdzielać? No niektórzy lubią rozdzielać, to oczywiście też możemy całą książkę o tym możesz na napisać. przykład mieć lżejszy underkilt na lato i cieplejszy na zimę, nie? Dokładnie, no pracujemy nad tym, że może jeszcze, to może nie będę zdradzał. Patrząc jakby na sprzedaż tych hamaków ze zintegrowaną ociepliną, uważam, że to był super pomysł. Szerokość podpinki, długość hamaka, wygoda spania. Trygonometria. Są głosy, że a po co podpinka szersza niż 1,10 m czy 1,20 m? No ale jak masz 2 metry wzrostu i położysz się po przekątnej, a podpinka ma 1,20 m, a się nie rozciąga, to któraś końcówka musi ci wystawać, nie? Ja myślę, że tyle ile ludzi, tyle będzie opinii na ten temat. Tak mi się wydaje, bo są osoby małe, które potrzebują szerszej, dłuższej podpinki. Dlaczego? Dlatego, że mi mówią, że potrzebują się okalać z każdej strony. I od strony głowy, i od strony na przykład nóg. Są Aha, osoby, że ma być zapas na długość i na szerokość, Dokładnie. żeby był ten kogon taki... Tak. Dalej, są osoby, i to też jest ciekawostka, że nie chcą zintegrowanej podpinki, bo zintegrowana podpinka dochodzi do jakiegoś momentu i jest doszyta. One wolą mieć szerszą ocieplinę, która zachodzi wyżej. Już nie chodzi o głowę i nogi, tylko wyżej. A czyli dlaczego? podciąga się aż tam do moskitiery gdzieś tam. Dokładnie, tak. Dlaczego? Jest tak zwany sen na czwórkę, czyli w sumie prawa noga wyprostowana, a lewa noga delikatnie... No, jakby... mówimy na bociana. Okej, u mnie na czwórkę. Więc to kolano wystaje i ktoś ma problemy z kolanem, więc ta ocieplina musi być wyżej. No tak. Więc Albo masz cold spota i za 10 minut cię aż szczypie w to kolano, O, nie? dokładnie, więc tak patrząc na to wszystko, wydaje mi się, że każdy niech dla siebie wybierze, tak na dobrą sprawę, czy mniejszą, czy większą. Ja osobiście uważam, większa jest lepsza w tym przypadku, dlatego że czasami wieje, jest brzydko. Ten system wtedy zadziała z każdej strony, po prostu. No to jest mój argument zawsze też, bo przez to, że lubię mieć właśnie plandekę wyżej, więc czasami tutaj mi gdzieś gwiżdżę. No tak, bo no jak gwizdże. mam, wiesz, szerszą podpinkę, no to tu jesteś zabezpieczony. Dokładnie, nie? a ten system ma, no to nie jest po prostu hamak, to jest cały system jakby No przestrzeni tak. twojego małego domu, który ma przetrwać noc, ale nie ma przetrwać, że przetrwałem, udało się, tylko ma być komfortowo z każdej No strony. tak, no bo tutaj to nie o to walczysz o wagę, nie? Nie, Jak chciałbyś nie. walczyć o wagę, no to skończysz w namiociku, jak naprawdę Nie ci no, zależy, nie? albo z folią NRC na No. glebie i liśćmi się zakryjesz. Trzeba stwierdzić, co się chce. Moim zdaniem hamak będzie zawsze wygodniejszy niż gleba. No nie chodzi nawet o samo rozwieszanie w górach, gdzie masz stok, wiadomo, że hamak będzie lepszy. Ale tak ogólnie samo położenie, sama praca mięśni jakby w samym hamaku, czyli tych mięśni jakby przy kręgosłupie, bardziej się rozluźniasz i tak dalej, i tak No. dalej. Więc no, hamak będzie zawsze wygodniejszy i widać zresztą to na rynku, tak? Pewnie to zależy. Widzę komentarze, że nie mogę się przekonać. Zazwyczaj piszą to ludzie, którzy nie spróbowali, tylko próbowali. jakby nie chcą spróbować. Albo nie? jeszcze nadmienię, spróbowaliście słabego, krótkiego, nieprzyjemnego hamaka, a on powinien mieć odpowiednią długość. Jak w życiu. Ale tak jest, nie? Ja z tym walczę często, bo widzę, wiesz, ktoś zadaje pytanie, że chciałby spróbować, ale coś niedrogiego. No to kup sobie tam Chińczyka 2,65 długości. Chcesz spróbować, jak się ściga samochodami, to sobie kup Syrenę albo Warszawę, albo bo takie kiedyś były samochody i sprawdź, czy podoba Ci się ściganie. Minimum do drzemki taki hamak, no to powinien mieć 3 metry, tak? Bo nie wszystkie mamy 3,50, bo niektóre mają 3,15 i na przykład osoba taka jak ja, 177 cm, będzie jej bardzo wygodnie w hamaku 3,15 i wcale nie potrzebuje dłuższego. Jeszcze jest kilka innych rzeczy, które powodują tą wygodę w hamaku.
czyli odpowiednio wykrojona i wszyta moskitiera. Moskitiera daje nam również wygodę leżenia. Hamak symetryczny, niesymetryczny. Tak, nie chciałbym na pewno mówić o hamakach symetrycznych, No. bo to nie moja bajka. Mhm. Na pewno warto leżeć asymetrycznie. W sumie wszyscy producenci, co robią z materiałów, są ograniczeni belkami materiałów, nie? Szerokością belki Można materiału. zamówić, kosztuje to dużo, dlatego Ursa powstała, czyli ta szerokość powstawała. Można zamawiać szerokości materiałów. No tylko ale to kosztuje musisz dużo zamówić wtedy, tak? dużo i za olbrzymie pieniądze No. na tej zasadzie. Patrząc jakby na wygodę leżenia, trzeba pamiętać zawsze o tym samym. Nie każdy hamak dla każdego. Czym jesteś większy, tym potrzebujesz większego hamaka. No tak. Czym jesteś szerszy, masz większą wagę, potrzebujesz dużych. Małemu człowiekowi w dużym hamaku będzie niewygodnie? Nie. Nie. Po co człowiekowi, który jak jest mniejszy, hamak aż tak obszerny? Jeżeli bardzo chce kupić, kupi z założenia, bo chce i kropka. Po to są te odciągi. Ale o odciągach za chwilę. No. Mamy hamak, czyli zwykły materiał. Do tego dodajemy moskitierę. I ta moskitiera jest odpowiednio wycięta i odpowiednio wszyta. I to, co jakby też chciałem bardzo ważnego powiedzieć. Dużo osób zimą mówi, a po co spać zimą i zapinać moskitierę, jak owady nie latają? Jest cieplej. Już nie chodzi o samo cieplej nawet, bo ktoś stwierdził, że to go nie interesuje. W naszym przypadku, czyli hamaków asymetrycznych, jest to super ważne, dlatego że kształt leżenia nadaje również oprócz samego materiału. Napinasz po prostu jakby. Dokładnie, czyli powstaje tam, gdzie nogi footbox, czyli powstaje odpowiednia przestrzeń, jakby załamanie tego materiału odpowiednio moskitierą, jak również jeżeli chodzi o głowę, to jest ta sama sytuacja. Zimą zapinamy z każdej strony No tak, bo jak się moskitierę. położysz odwrotnie, to czuć, że tu masz bąbel i tu masz bąbel, cię nie? gdzieś tam I cię ciągnie. i prostuje, tak. Dokładnie, więc tak są uszyte po to, żeby było wygodniej, żeby było bardziejsze, nazwijmy kolokwialnie, wypłaszczenie ciała. Najlepiej działa wtedy, kiedy zamkniemy po prostu tą moskitierę. Oczywiście wpływ na to ma długość cięciwy również. I oczywiście to, co wcześniej rozmawialiśmy, czyli ty nazwiłeś to bąbel, ja pędzel, czyli ta przestrzeń odpowiednio skręcona, tak, żeby było wygodnie również pod plecami. Więc te wszystkie elementy tworzą tą asymetryczność. Nie tylko po prostu, że się położymy asymetrycznie, tylko szereg różnych rzeczy, żeby było wygodnie. Jeżeli faktycznie mówimy o spaniu zimą w hamaku z moskitierą, bo też się spotykałem, że wiesz, no po cholerę, wiesz, moskitiera, coś tam, a będziesz miał bez moskitiery lżej, ale jest odczuwalnie cieplej. Czuć różnicę, jak rozepniesz moskitierę i że wpada ci chłodniejsze powietrze. Często zazwyczaj na jesieni i zimą kupują kokony ludzie, czyli nie wiesz, co to kokon produkt? Nie. Kokon to mi się kojarzy, że ocieplina na całość, czy co? Że To jest przestrzeń, która tworzy jakby bańkę termiczną. Jak robiliśmy sobie testy, termometr w środku, termometr na zewnątrz, wieszany u góry, u dołu, to różnica mniej więcej była 15 stopni. Ale to jest z ociepliny, czy z materiału Z tylko? materiału. Odpowiedni materiał, odpowiednio uszyte. A ty pasuje... grzejesz, robisz zagrzałkę? I ty robisz zagrzałkę i ta bańka jakby cię okala z każdej strony. Dużo osób, którzy mają nawet innych producentów, mają na przykład, czy będzie pasowało do tego i tego producenta? Tak, jak najbardziej. Teraz już zrobiliśmy tak, że pasuje do wszystkich hamaków od 3,15 do 3,5 metra i te kokony rzeczywiście podwyższają tą termikę bardzo. Wiadomo, że jest to kolejna paczka, którą trzeba nosić, więc polecam osobom. A ciężkie to? Wiesz co, w zależności z jakich materiałów, tak gdzieś około 500 gramów. Tak dociepla, tak działa, ale trochę więcej waży. Najczęstsze błędy i pomyłki użytkowników sobie zapisałem. Ludzie będą wiedzieli wtedy, czego unikać. Ostre rzeczy w hamaku to częsty problem, czy nie? Ostre rzeczy już mniej, ale kiedyś tak. Kiedyś dużo kluczy, noży i tak dalej. Teraz już rzeczywiście dużo jest osób świadomych. Latarki bardzo rzadko, ale rzeczywiście gdzieś tam. Taką chyba najczęstszą to są dwie rzeczy. Mianowicie, kiedy siądziemy na hamaku i chcemy zamknąć tą moskitierę, Aha. no I właśnie, te napięcia. napięcie rzeczywiście i ten suwak gdzieś chce puścić, oczywiście, no to nie wiem, no w skali roku tam 10 reklamacji nazwijmy. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie, jak wieszamy się w drzewostanie sosnowym, gdzie jeszcze te gałęzie, pędy już są suche i one są blisko moskitiery i chowamy cały hamak, to bardzo często ktoś pociągnie cały hamak i moskitiera zahacza się o gałązkę i następuje rozerwanie. To jest rzeczywiście częste, czyli suwak i dziurka w moskitierze. Na szczęście, jeżeli chodzi o moskitierę, bardzo często to robimy nawet za darmo, bo nie ma tego aż tak dużo. Mianowicie, jak jest dziura, naszywamy łatkę i hamak dalej działa. Bo jest taka, ja sobie nawet to kupiłem,
Nie pamiętam, to się chyba... To jest chyba magneta, od tych łatek dobrych, No. takich goreteksowych. Są takie kółka, tylko to się chyba dosyć skomplikowanie nakleja, bo tam jest w instrukcji, że musisz posypać chyba jakimś tam, żebyś przestał kleić, tak? No dokładnie. Więc znaczy Ale jest takie coś. jest coś Można takiego. tego używać do moskitiery? Spoko to jest? Nie czy... wiem, nie używaliśmy. Ale Czytałem to o co, produkcie. naszywasz normalnie maszyną, tak przyszywasz? Zupełnie po prostu Aha. wyznaczamy, wieszamy hamak, wyznaczamy, w którym Mhm. miejscu dziurę zostawiamy. Dziury jakby sobie zostają, nie zostają zaszyte. Panie jakby wykonują odpowiednią łatkę, Mhm. wstawiają i naokoło przeszywają i to sobie Czyli bez teoretycznie problemu można we pracuje. własnym zakresie to... Również. Aha, tylko by Tylko trzeba mieć materiał. kawałek materiału moskitiery. Dokładnie. No tak. No, dokładnie. Bo to A inny jeszcze o wstawisz? moskitierze też ciekawostkę powiem. Patrząc na użytkowanie jakby naszych hamaków, moskitiera musi być sztywniejsza. Bo kiedyś mi ktoś zarzucił, a dlaczego takie sztywne? Prawie jak w Castoramie. Dlaczego ta moskitiera taka sztywna? Ale przez różne moskitiery przeszedłem i te tak zwane takie pończochy rozciągliwe. no nie powodują, że jest wygodnie. Żeby ta asymetryczność powstała, ta moskitiera musi być dość mocna i sztywna. Dzięki temu czyli jeszcze ten kształt wygodniej ma siedzi. ograniczać tak jak ma. Dokładnie, ten kształt musi być ograniczony, żebyśmy my leżeli w ten sposób. Jeżeli hamak jest tak skonstruowany, my się kładziemy, no i wtedy jest ten komfort leżenia. A sztuczki masz jakieś swoje, co ludzie nie wiedzą, na przykład co trudno wyczaić używając hamak tam powiedzmy sporadycznie, co mogłoby się ludziom przydać? Jak na przykład Myślę, śpisz w że- hamaku, to co robisz z plecakiem? Na dobrą sprawę, to każdy wypracowuje to inaczej, No. tak, zupełnie. Jeżeli chodzi o plecak, to ja zazwyczaj w nogach wieszam. Wieszasz? Wieszam w nogach, robię po prostu przekoszenie trochę tego hamaka tak, żeby nogi były wyżej, powieszę i wtedy Czy kontrujesz zanim powiesisz tak jakby? dokładnie zostaje to skontrowane. Ale jeżeli chodzi o sztuczki, to pewnie tak, można by, może nie sztuczki, a jakby w odpowiedni sposób trzeba siąść do hamaka, położyć się w tym hamaku, leżeć na boku jednym, leżeć na drugim, leżeć płasko na wznak, odpowiednio spać, więc tych elementów jest na tyle dużo, że może warto kiedyś nagrać taki nie Możemy. wiem, mini poradnik, nazwijmy Możemy. go. Jak zaprosisz i przywieziemy 100 butelek repelentu, to czemu nie? Pisz w śpiworze czy w topkilcie? Śpiwór zawsze. Śpiwór zapinany na środku z suwakiem centralnym czy z boku? Zupełnie z boku, Zupełnie z w moim boku. przypadku z lewej strony. Jeżeli chodzi o śpiwory, to uważam, na razie mam wymyślony jakby śpiwór, który należy kiedyś stworzyć. Może ja, może ktoś inny. Śpiwór powinien, wiesz, jak być skonstruowany. Od spodu powinien być syntetyczny, od góry może być puchowy i powinien mieć 2 suwaki. Czyli suwaki boczne 2, gdzie rozkładasz śpiwór otwierasz. A, i przykrywasz się jak kołdrą i zapinasz obu stron? Dokładnie, Chyba widziałem na wchodzisz. AliExpressie A, już ostatnio coś takiego jest, no widzisz. mumię. Ja nie wiem, czy to nie Naturhike robi. Chyba tak. Właśnie o tym, co mówisz. To jest, Czyli już jest. to jest trochę mumia, bo to jest jakbyś wziął górę góra jest szeroka, ten kaptur jest taki, nie wiesz, nie ma kształtu głowy, No, rozumiem. tylko jest taki trochę jak Carinthia, taki No, wiesz, wiem. zaoblony. I właśnie wydaje mi się, że są suwaki po obu stronach, że możesz go tak rozpiąć, że go tak otwierasz jak plecak na To jest przykład. fajne, moim zdaniem. No. Tylko jeszcze bym dodał do tego, bo wszyscy mają problem puch, syntetyk i tak dalej. Ten puch na górze mógłby być z drugiej strony. Tam, gdzie nie dociskasz, No a właśnie. pod plecami syntetyk. No ale właściwie jak masz underkilta, to jest sens używać śpiwora z jakąś tam nawet cieńszą szmatą od spodu, a nie lepiej Wszystko topkilta? No tak, ale to chyba wszystko w zależności od termiki człowieka i w zależności od temperatury na zewnątrz. I tutaj każdy I czy sobie. się kręcisz, czy się nie kręcisz, Czy bo w się topkilcie ruszasz? łatwiej dupkę No wystawić. właśnie, Nie? i gdzieś te mostki termiczne nagle zaczynają, więc w zależności jaka pogoda, wiadomo, że w momencie, kiedy jest tak jak dzisiaj, czy nawet jest totalne lato, to nikt nie będzie wchodził do śpiwora, No. tylko po prostu No bardzo położy często się na ludzie siebie tak i się koniec. przykrywają śpiworem, nie? Jak Dokładnie masz tak. dobrą podpinkę od spodu, to luz. Masz śpiwór zapinany z boku, jak włazisz do hamaka? Siadasz, zakładasz śpiwór i się kładziesz, czy leży śpiwór, wchodzisz do śpiwora i się zapinasz Czyli faktycznie- na glizdę? każdy inaczej. No. Ja robię to w bardzo prosty sposób, czyli kładę śpiwór, odpinam go i
po prostu siadam do hamaka, naciskając już na śpiwór, wkładam nogi, się zapinam, koniec. No, ale to chyba nie ma też, bo ja nie wiem, czy to jest dobra porada, żeby komuś mówić, jak jest najwygodniej, bo to sobie chyba każdy może Kolega na przykład, którego ostatnio widziałem, no to ma kawałek podłogi czy karimaty, zakłada to aż potąd, tylko ma ręce i w śpiworze się kładzie, więc każdy chyba inaczej. To dużo chyba mniej miotania, nie? No dokładnie. No ale tutaj też ma znaczenie, czy na przykład masz śpiwór zapinany suwakiem z boku, czy masz na środku. Bo ja używam Carinthi, jak mam tą Carinthię, no teraz jeszcze zamówiłem w zeszłym roku Defensa 4. Suwak na środku spoko, rozpinasz, otwierasz, kładziesz się do środka i luz, nie? No, myślę, że Top Kilt w ogóle zmienia sytuację, bo Top Kilt to jest mistrzostwo świata, ale też w sumie chyba trochę mam takie obawy psychiczne bardziej przed zimowym Top Kiltem. Kolega, który zawsze śpi tylko w Top Kilcie, nigdy w śpiworze, Gabarek, zimą też? pozdrawiamy, zimą zawsze, nawet jak jest naprawdę na minusie sporo, to on robi w ten sposób, że ma hamak ze zintegrowaną podpinką, do tego dodaje jeszcze underkilta na czyli robi dwuwarstwowe, żeby być pewnym, żeby mu się nie wydarzyło. I wtedy się przykrywa, ma podpinkę zintegrowaną, podpinkę dodaną i w ten sposób. Zamawiając u nas na przykład Outdoor 2, Zorze 2, no w sensie hamak, który jest ze zintegrowaną podpinką, oprócz tego, że mu ustawimy i wiemy, jaką ma wzrost, wagę i szerokość barków, to wysyłamy ankietę do klienta z zapytaniem, kiedy ten hamak będzie użytkowany. Czyli na przykład hamak będzie użytkowany cały rok, albo cały rok z naciskiem na lato, albo cały rok z naciskiem na zimę. Tak jak w sklepie na przykład ktoś kupi sobie taki hamak, to zazwyczaj jest to podpinka do -5. Ale na przykład ktoś chce bardziej na lato i nie chce nosić tylu gramów, nazwijmy. Albo a wy używacie Klimashielda czy innej ociepliny? Innej ociepliny to ze Skandynawii ściągamy, ale patrząc na Klimashielda i to nasze, to uważam, że to nasze jest nawet trochę lepsze. Klimashield jest o tyle dobry, że jak zmoknie, to on dalej grzeje. No dosyć szybko też wstaje chyba, bo ja mam też Top Kilta z Klimashielda, no to nasza tak samo ale to na początku, wstaje. wiadomo, nie? Tak, Jak w życiu. A jak w życiu w młodości? Też jak jesteś na kilka nocek i na przykład gdzieś tam, wiesz, spałeś na glebie, a nie w hamaku, zamoczyłeś śpiwór, bo nie wiem, wyjechałeś spod tarpa, coś, to wtedy, to nie? tak, ale kurtki super na przykład na pewno powinny być i tak dalej. Ale w naszym przypadku te ociepliny naprawdę się sprawdzają. Ale gramatura tak samo, że tam jest na przykład te tam dokładnie. 60, 130, wartości jakby są identyczne, tak? Tylko inny producent to robi. Troszeczkę inaczej wygląda to włókno. Ale tak samo działa, ale wracając jeszcze to, co chcę powiedzieć. Ankieta, jeżeli jest i na przykład ktoś chciałby hamak, który będzie służył cały rok z naciskiem na zimę, no to wtedy robimy podpinkę po całości, jakby ocieplina jest po całości, plus dodajemy na przykład taką małą od mniej więcej kolan, łydek do szyi, taką krótką, jeszcze jedną drugą warstwę, tak? Warstwę, albo cieplejszą, albo zimniejszą. Dzięki temu ta paczka jest zmniejszona, ale i tak działa. Niektórzy jeszcze mają pytania, czy nie będzie mi za gorąco? Czy nie będzie mi za gorąco, no jeżeli wezmę na to od spodu ciężko, nie? Słucham? Żeby było za gorąco od underkilta, to chyba, nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby było za gorąco ci od dołu. Ale na przykład latem, kiedy jest plus 20, to wtedy może by było za gorąco, ale, nie wiem, ja też nigdy tego nie widziałem, ale są regulatory. Jeżeli są regulatory, to musisz przewiać, nie? Dokładnie, opuścisz i wtedy nie ma problemu. Więc jakby całoroczny z naciskiem na zimę. Boczne odciągi. W niektórych hamakach warto zastosować odciągi. Nie dlatego tak, żeby ładnie wyglądały na zdjęciu, ale faktycznie ładnie wyglądają. Jak jest hamak pusty, a on ma taki kształt, jakby nie był pusty, to tak... Okej. Wiesz, podejrzanie, nie? Jeżeli chodzi o odciągi, one są dokładnie po to, żeby nam było wygodnie wejść, wyjść, jak również poruszać się w tym hamaku. Cały czas jest w tym samym miejscu, z jednej, czyli tam, gdzie nogi i tu, gdzie jakby głowa, cały czas jest cały czas wygodniej. I w sumie się nie buja tak mocno, nie? Jak tak, bo to jest na tak zwanym shotcord, czyli gumosznurku, dokładnie, ale nie wszystkie hamaki tego potrzebują. Na przykład po testach stwierdziliśmy, że wszystkie hamaki, które mają ocieplinę zintegrowaną, one odpowiedni kształt już mają i tam wcale nie trzeba tego dawać. Już się on zachowuje od razu inaczej. Ale to też zależy na przykład od szerokości materiału, czy nie? Oczywiście, że tak. Tak. Czym szerszy materiał, czyli na przykład hamakursa, no to odciągi bezwzględnie powinny być, tak? Chyba że ktoś jest, nie wiem, olbrzymi, ale chyba nie ma takiego gościa, który jest od do, aż tak się przekosi. Jeżeli chodzi o szerokość, jak najbardziej ma to znaczenie. Tylko to jest tak, że jeżeli nie użyjemy,
no to nie użyjemy, będzie mniej wygodniej moim zdaniem po prostu. Czyli te odciągi też będą ułatwiały mniejszym osobom w większych hamakach O, może używanie. tak, to idealna odpowiedź jakby na to pytanie. Czyli mniejsze osoby w ursie będą mogły go idealnie użytkować. To świetny pomysł. A, obciążenie, bo Bondo do mnie pisał. Aha. Zapytaj o faktyczne obciążenie. Jak podajecie obciążenie maksymalne, to patrzysz... 250 kilo. No tak, ale to patrzysz na materiał, na szycie, na co patrzycie? Coś jest elementy. najsłabsze. Bo patrz, No musisz brać pod uwagę najsłabszy element. wszystkie elementy trzeba wziąć pod uwagę, czyli sam materiał, czyli nici, które znajdują się, No. jakby samo obciążenie, jakby w tym momencie udami, czy jakkolwiek, czy ktoś jest cięższy, czy nie, to w tym momencie one pracują. Nie mówiąc o suwaku, ale wszystkie te elementy, jak weźmiemy pod uwagę, a głównie chodzi o sam materiał, to 250 to jest tak napisane, żeby nie przesadzać. Ale ogólnie patrząc na hamaki po testach, jak człowiek będzie ważył tak 160 kg, to może wskakiwać do hamaka i nic się nie wydarzy. A jakby była na przykład Drugie osoba 100 160 kg kilo. i osoba 60 kg też mogą skakać w hamaku? Tak, tak, jak najbardziej. Testy zrobiliśmy, do pół tony doszliśmy, do 500 kg, tak? Nic się nie wydarzyło. Nic totalnie. Bo ja bym się nie bał chyba o materiał. Ja zastanawiałem się, to chyba bym się najbardziej bał o co? O szycia może. No bo jednak szycie to masz cały rząd dziur. Jak najbardziej. I zawsze to tam osłabia trochę ten No, szmatę, nie? osłabia na pewno, tylko no, robiliśmy testy do 500 kg doszliśmy. Ja może inaczej tak zobrazuję. Osoba, która waży 80 kg, czy troszeczkę 92. ponad 100, czy mniej niż 100, w momencie siadania do tego hamaka intensywniej, nagle ważę ze 30 kg więcej. My robiliśmy takie testy, ale to gdzieś w Excelu musiałbym znaleźć. Siadaliśmy na przykład na krześle na wagę. Te wartości podskakiwały naprawdę dużo. Dlatego jest podane 250, to wytrzyma zdecydowanie więcej. No ale gdzieś ta granica musi być, patrząc w drugą stronę. Jeżeli ktoś się boi siadać na hamaku, to niech tego nie robi, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nawet tak wskoczy bardzo mocno w ten sposób, to totalnie się nic nie stanie ani z tym, ani z tym. I nawet jeżeli będzie ważył te twoje 92 kg. O, Zbyszek. Tak. Tego sobie nie zapisałem, ale teraz sobie wpadłem na ten pomysł, bo też czasami się przewija ten temat nawet u nas na grupie. Hamak dwuosobowy. Ma sens czy nie ma sensu? Oszuka fizykę w hamaku w dwie osoby czy nie? Nie oszuka i nie należy tego robić. Można sobie poleżeć, można sobie posiedzieć, można się powygłupiać, można dzieci wpuścić i zamknąć moskitierę. Takie też można. Nie wiem, jakoś sobie nie potrafię tego wyobrazić, żeby... Nie mówię o wygłupianiu się, jak to ładnie nazwałeś, ale o spaniu, spać w dwie osoby w hamaku sobie nie wyobrażam. Znaczy to jest tak, jeżeli ja wymyśliłem taki hamak, ale nie mam czasu, jeszcze wymyśliłem ze 3 kolejne jakby hamaki, ale na razie ich jeszcze nie umiem wprowadzić w życie, bo muszę do tego usiąść i tak dalej, więc czasu jeszcze nie mam, ale może kiedyś. To nie jest jeden hamak, tylko to są dwa koło siebie, Dwie połączone połówki. dokładnie ze sobą. I wtedy ma to sens, dlatego że do tej przestrzeni możemy załadować dwa ciała i one tak będą pracowały idealnie ze sobą, ale nie będzie to nigdy jednym hamakiem na tej zasadzie. Czyli w momencie, kiedy mamy dwa ciała, tu będziemy mieli, nazwijmy, jakąkolwiek przegród. Czy to jest przyszłość? Nie wiem. Czy warto to zrobić? Warto o tym myśleć, żeby kiedyś zrobić. Myślę, że jak się pojawią jeszcze kolejne materiały, o których ja myślę, to myślę, że takie coś powstanie. Tak? Ale to jeszcze nie jest teraz. A co myślisz, ktoś mi nawet ostatnio pisał, nie pamiętam nazwy firmy, ale pewnie nie jest jedyna, jest pewnie kilka firm. Są te hamaki, które rozwieszasz, wiesz, że tak masz mocowania, ale śpisz tak. I A w czasem drugą jest jeszcze stronę, wkładany... Tak zwana firma Amok. Amok, tak, Amok. Hundr czy jakoś taką się... I też jest dwuosobowy. Dotykałem i widziałem. Trzeba wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Bujamy się w drugą stronę i niektórzy stwierdzili, bo rozmawiałem z niektórymi, no nie w Polsce, ale oni tak na wymiociny im się bierze. Od Więc takiego bujania? Od bujania w drugą stronę. Nagle było to jakieś takie nie do końca naturalne, chociaż w kołysce w tą stronę też się bujamy, chyba, nie wiem. Więc na pewno to samo wejście do tego hamaka to nie jest takie wygodne jak tutaj, że No po tak, prostu bo tu jak wchodzimy, siadasz na łóżku i się kładziesz dokładnie, na łóżku, nie? i się kładę i leżę, nie? Na tej zasadzie. Tylko tam samo wejście nie jest przyjemne. Z drugiej strony, teraz walcząc o to, że to jest jednak fajny hamak, jak już leżymy, czyli jakoś nam się udało tam wejść, no to wydaje mi się, że to fajne. To jest naprawdę fajne, tylko tam jest dużo elementów. Widziałem montaż, że tam jakieś piszcze podwieszasz jakieś sobie Tu, tutaj, wiesz... tam, tasiemki, tak, wiesz, nadmuchać ten materac i tak dalej, więc tych elementów jest tak dużo, że wydaje mi się, no nie jest to przerost formy nad treścią jeszcze, no ale nie jest po prostu to dla każdego. Jest to bardzo fajny hamak, fajnie, że powstał, że jest w drugą stronę, że jest kosmicznie się go ogląda.
No ale wejść i wyjść to już nie jest takie fajne, po prostu. I na początku chyba oni zrobili taką krótką wersję dla ludzi niskich. Chyba i tak, małych. ja nie wiem, bo widziałem, że jeszcze jest jakiś wkładany materac, dmuchany jest też w tonie, bo to jest generalnie to jest taka kista jakby Myślę- wisząca, nie? Dokładnie. Znaczy na początku oni zrobili chyba tak, że ta kwota była jeszcze taka nie dla śmiertelnika, bo to kosztowało zdecydowanie ponad 3000 sama. Teraz sam jak hamak. właśnie ktoś mi Teraz chyba podesłał już tanio. linka, ten pojedynczy chyba kosztuje 250 euro. No to Ale dla też nie ludzi. pamiętam, czy to był kompletny, czy na przykład masz oddzielnie zawieszenie, coś tam. Widziałem 250 euro cenę za, bo jest właśnie jedynka i dwójka. Ta dwójka to jest w ogóle pokombinowana, bo też masz tutaj przegródki, jakieś tu podczepiasz sznurki dodatkowe, żeby tu było wsparcie, wiesz, żeby pewnie się nie składał, wiesz, żeby osoby tak. na siebie nie leciały. Za moich czasów to się miecz wbijało, żeby było przyzwoicie, a nie tam. W amoku wszystko jest drogie, czyli jest wygodnie i tak dalej, ale jest wszystko drogie, bo tam jest i materac, i hamak, i tarp, i zawieszenie. W ogóle wszystkie rzeczy są bardzo drogie. U nas można kupić sobie hamak, który jest super wygodny i moim zdaniem będzie tak samo wygodny jak hamok, ale można sobie dokupić na przykład tarpa na razie gorszego, podpinkę na razie gorszą. Summa summarum, idąc jakby w tym kierunku, dużo jest klientów, którzy wolą mieć super hamak, a gorszy osprzęt. Przepraszam, muszę się napić, bo mi... Śmiało. W ofercie nie mamy. No. Myślę, że kiedyś się pojawi. Mówimy o hamaku sprzętowym. Może nie miałem czasu się przyzwyczaić. Użyłem naprawdę chyba kilka razy i mnie wkurzał, bo hamak sprzętowy wisi w tą stronę jak hamak, a plecak, którego używam, tam pewnie 90% czy 95% czasu, jak jestem w terenie, jest odpinany od przodu. Chciałoby się położyć plecak tak, jak jest kształt hamaka, czyli plecy, żebyś miał do góry, nie pogrzebiesz, ale to nie a jak tak. go odwrócisz, już pomijam to, że on wtedy jest, wiesz, wypukły w tą stronę, hamak musisz mieć dużo wyżej, No. bo on musi też być przynajmniej ciut nad ziemią, No nie? jasne. Więc ten hamak jest dużo wyżej i tak, nie wiem. Nie wiem, dla mnie jeszcze nie jest to idealne, ale może zobaczymy do czego Ale widzę, że dużo dojdziemy. ludzi używa i sobie chyba są chwalą. zadowoleni. Może zależy jaki plecak. Kiedyś miałem plecak, który właśnie miał, tak jak czasami są plecaki foto, że miał plecy odpinane. A, okej. Wtedy spoko. Pasuje tak, kształtem do hamaka i sobie go otworzysz, pogrzebiesz, tylko że to też, jak leżysz w hamaku, grzebanie jest takie sobie. Jak podchodzisz, żeby pogrzebać, to też, no, Jeżeli chodzi o plecak, to wisi albo na drzewie, albo na No. hamaku, w nogu. ja na drzewie wieszam czasem, tylko też zdarzyło mi się parę razy właśnie gdzieś powiesić i wiesz, nie zauważyłem, albo później się rozbijaliśmy, że wiesz, na tych soplach żywicy powiesiłem i się upieprzyły te plecy, to jest wtedy kłopotliwe. Najwygodniej mi jest chyba faktycznie przy hamaku po prostu hamaku, jak wisi. Dlatego też mi zależało na długiej plandece, bo wtedy mam ten zapas, że wiesz, gdzieś tam zacina, zawieje wiatr, No jasne. zmieni się kierunek, coś, żeby mi nie waliło na plecak. Nie? Dokładnie tak. Też często jak jest taka chillowata pogoda, to sobie po prostu na noc zakładam, wiesz, ten pokrowiec Pokrowiec przeciwdeszczowy, nie? przeciwdeszczowy. No. U nas to nawet chłopaki czasami folię wielką zakładają. Można wór na śmieci, Można, nie? dokładnie. Wór zwykły, tylko No. taki Używasz sztywniejszy. sznurków, nie kapków, jak wieszasz hamak w cielową pogodę, czy nie? Nigdy nie używałem. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, a spałem naprawdę w różnych ulewach, w różnej części jakby Europy, to nigdy się nie zdarzyło, że ta woda przetoczyła się do hamaka. To bardziej mrówki weszły mi gdzieś tam. Jak zabezpieczyć hamak przed mrówkami? To dobre Przyczepić do karabinka mrówkojada. Ale to Normalnie. To zostałem zaskoczony. Wyobraziłem sobie coś mniejszego niż główkoja. Ale to jest bardzo dobre. No. Repelent i tak dalej, środek odstraszający. Ale to mi się raz zdarzyło z tymi mrówkami. Po prostu się obudziłem i one, wiesz, idą po cięciwie jakby, nie? One już mają swój Tak? szlak. One już tutaj od dłuższego czasu idą. No cóż, no wyrzuciłem je i jakoś poszło. Jakie ci się nietypowe pytania trafiają od ludzi, na przykład zanim kupią albo po zakupie? Ludzie zazwyczaj proste zadają pytanie, jaki tarp by dobrać do hamaka na przykład. Jeżeli chodzi o kolory, to zawsze jest tak samo, czyli większość ludzi bierze kolor ciemną oliwkę. Bardzo mało. Ja to rozumiem, brązowego. nie? Ja też to rozumiem. Ja to rozumiem, chociaż tak jak kiedyś myśmy z chłopakami coś patrzyli, mieliśmy jakiś wzornik kolorów. Ciekawe jest to, jak takie kolory, które się na pozór wydają, wiesz, w ogóle nie leśne, jak się robi na przykład szaro-ciemno, jak znikają w lesie. Pewnie jest jakaś tam, wiesz, foto, coś tam, Tak, logia. ale głównie to rzeczywiście, jeżeli chodzi o pytania, to raczej takie proste, tak jak Tak? mówię, długości. A masz jakiś taki idealny, na przykład idealną proporcję, że jak masz hamak takiej długości, to plandeka powinna być taka, czy to już indywidualne preferencje? Wydaje mi się, że ja mam, ale to No. tak jak mówisz, indywidualnie każdy do tego musi podejść, ale po wszystkich testach, deszczach, wiatrach, temperaturze i tak dalej, stwierdzam, że do hamaka, czy on ma 3,15, czy on ma 3,5 metra długości, to ta plandeka, jeżeli chodzi o tarpasola, nie mówię o prostokątach,
no to rzeczywiście te 4 metry musi mieć. Są producenci, którzy robią coś krótszego, ale ten tarp musi być faktycznie niżej. Mam 177 cm wzrostu, lubię podejść do tego hamaka tak, żeby nie uderzyć się w tego tarpa, żeby to było wygodne, a nie walczenie, że ja wchodzę do nory jak do namiotu. To ja uciekłem z namiotów po to, żeby trochę ewolucyjnie wejść do góry. Jeżeli chodzi o kształt heksagonalny, 4 metry. Ty masz 4,30. Ostatnio pan, pozdrawiamy, co robiliśmy jakiś hamak i powiedział, że on chce mieć tak jak ty. Ale Ale to ja jest powiedziałem, dobry wymiar. Że nie, że ty masz tylko tyle. Nie żartuję. Uszanował to, wziął 4,20 i wszystko ok. Więc pozdrawiamy. Czyli mam najdłuższego. A jeżeli chodzi o tarpy prostokątne, no one już mogą być krótsze, tak? No nie muszą być 4, bo 4 to już jest zdecydowanie tak, za bo tam dużo. masz jednak pod skosem te rogi, nie? Dokładnie tak. Ale myślisz, że jest taka naprawdę diametralna różnica między heksagonalnym tarpem, tym sześciokątnym, a prostokątnym? Mega różnica. Mega różnica przede wszystkim w samym wieszaniu. Każdy lubi użytkować, ale dość szybko, żeby to... Czyli powieśmy hamak, ale szybko. Powieśmy tarpa, ale szybko. Jeżeli weźmiemy heksagonalnego, którego wymyślili Amerykanie, nie oszukujmy się, my to ściągnęliśmy i wszystkie inne firmy ściągają po nich, to jest ich kształt. Każdy oczywiście modyfikuje trochę po swojemu, ale to oni nad tym długo myśleli. I materiały muszą być oczywiście dostosowane jakby do tego kształtu. Samo powieszenie tarpa jest błyskawiczne. On się idealnie naciąga z każdej strony i nie trzeba prawie poprawek. A w przypadku prostokątu, obojętne jaki to jest materiał, to on wiecznie gdzieś tam nie jest idealnie rozwieszony. Wiecznie z nim trzeba walczyć. I dalej, w momencie kiedy zaczyna wiać, to lepiej zachowuje się heksagonalny niż sam prostokąt. Pomimo tego, że prostokąt jest mniejszy, powiedzmy nie jest aż tak długi, to jednak te podmuchy wiatru powodują, że ten prostokąt źle pracuje. Takie jest moje zdanie. Też ma znaczenie na pewno materiał, nie? Bo to, że on jest taki błoniasty, ja to obserwowałem ostatnio i faktycznie to widać. To, co tutaj zwykły tarp ci wybierze wszystko na odciągach, to tutaj część wybierze materiał. Ta jego, wiesz, taka membranowatość, czy jak tam powiedzieć, nie? Tylko, że jest mniej uniwersalny, heksagonalny, nie? No bo jednak jak masz prostokątny, zrobisz sobie glebę, zrobisz sobie, jak masz jeszcze odpowiednią ilość Myślałem mocowań, nad tym nie? kiedyś. Ja doszedłem do 5 czy 6 figur i stwierdziłem, ale w sumie to ja tego nie potrzebuję. I ja lubię proste rzeczy. Z jednej strony masz rację, że można z tego zrobić, ale czy ktoś to robi? To tak samo jak ktoś mówi, że ta waga jest bardzo ważna, ale w sumie to idzie między 4 a 10 kilometrów. Nawet jak idziesz 2 km albo 3 km, jak idziesz z lżejszym plecakiem, to jest lepiej niż z cięższym. To na pewno. A poza tym te kilogramy można bardziej, że tak powiem, rozrywkowo wykorzystać wtedy. Na przykład na patelnię żeliwną. No albo co tam kto nosić lubi. Jasne, że tak. Odnośnie tarpów, solę mam tylko do hamaka, a jak robię sobie glebę, ja tak naprawdę na glebie, jak sobie jestem czy sam, czy... Nie, kiedyś jeździliśmy, to miałem prostokątną plandekę, ale to potrafiliśmy we trójkę spać, albo nawet w czwórkę pod jedną plandeką. To wtedy ogranicza super wagę, nie? W góry. Ja naprawdę to używam Adirondacka i pług, bo mi najwygodniej, najlepiej. Jak sobie pług przyczepię do drzewa dosyć wysoko, to nawet jak zrobisz sobie małe ogniseczko, to nawet zwykłej takiej plandece, takiej wiesz, nylonowej się nic nie stanie. Chyba tam ci strzela ze świerku czy coś. Ale to wtedy kwadratową używam, bo ja używam najczęściej helikonowskiej, tak. Też przez ilość mocowań, bo wtedy sobie możesz, wiesz, połapać nie na rogu czy na środku, tylko masz jeszcze tutaj pętelki na środkach boków. Rozumiem, że możesz przetestować prostokąt nasz, czyli tarpa. A jaki to jest Silver. rozmiar? Standardowy 3×3,20. 3×3,20. To Ale taki prawie kwadrat, no? Wiesz co, przerysowaliśmy go bardzo dużo razy. Pozdrawiamy kolegów, którzy mają 5,5 metra, 4,5 metra. 5,5 metra długości plandek, jak ktoś zamówił? Tak! Pozdrawiamy. Nieźle, czy nie mam najdłuższego, kurde, w końcu? Wiesz co, no tak, ale ty masz heksagonalnego. Dobra, okej. Jest taki problem, żeby zawiesić samego tarpa. Z tego względu, że hamak rozwiesisz między drzewami Też masz jakiś tam zakres, nie? i zakres jest jakiś, ale nagle jak masz 5,5 metra, drzewo od drzewa czasami, no wiesz o co chodzi, tak? No tak. Nie jest oddalone aż tak. Więc to jest problem i to pokracznie wygląda, dlatego że nawet jak go naciągniesz, to tu gdzieś zwisa, Nie tam naciągniesz gdzieś zwisa. zawsze nie, tak, tam no. odciągów narobiliśmy tyle, że on z każdej strony ma odciąg. Więc jak ja zobaczyłem pierwszy raz to na zdjęciu, ma kuchnię, jedzie w Bieszczady na tydzień, on wędkuje, ale użytkuje i jest zadowolony. Inny na przykład kolega ma chyba 4,5 metra. To ostatnio jakiś film z wędkowania, gdzie on był. Wyspa taka. Kurczę, dobra, zaraz mi się przypomni. Podmuchy były do 180 na godzinę
i wyrwał mu się śledź i ten śledź jak zaczął tak ruszać, to aż gdzieś naderwał to w jakimś miejscu. Nylon ruszyło go, ale też jest olbrzymi, no 4,5 metra planeki. Żagiel, nie? Uważam, że to jest zdecydowanie za dużo do takiego użytkowania. Myślę, że te 3,5 metra, 3,60 prostokątu wystarczają. Zależy pewnie co robisz, ale generalnie do takiej naszej działalności na jedną osobę takiej powierzchni nie potrzebujesz. Jak są dwie, to lepiej chyba wziąć dwa mniejsze tarpy niż dokładnie. jeden taki wielki. No i też masz większą możliwość konfiguracji w sumie. No ma to sens. Nie wiem, czy jakbym potrzebował takiej powierzchni, a byłbym sam, to nie wiem, czy sam nie wolałbym nieść dwóch mniejszych planek, bo masz, wiesz, dużo więcej kombinacji dokładnie. możesz sobie zrobić, nie? Dokładnie. Wszystko mamy, co ja sobie zapisałem, o czym chciałbym z Tobą pogadać, co mogłoby ludziom pomóc. Możemy zrobić taki film. Sposoby wchodzenia do hamaka, sposoby kładzenia się w hamaku, jak się śpi na boku i tak dalej. Też jeszcze ważna rzecz, jak zawieszamy hamak. Jak Bo wieszamy jeżeli chodzi hamak? o samo zawieszanie, na przykład początek hamaka do punktu docelowego, czyli do drzewa, ta przestrzeń też jest ważna. Czyli 1,25 m minimum, najlepiej 1,40 m, ale troszeczkę więcej jest jeszcze lepiej. Dlaczego? Dlatego, że to wpływa na materiał, który znajduje się pod tyłkiem i pod plecami. Aha, naprężenia. Więc to, dokładnie, naprężenia. Myślę, że te elementy plus jeszcze kilka i myślę, że dobry film, fajny, taki mały poradnik powstanie. No, jak się położyć na boku, jak się położyć w ogóle w hamaku, śpiwór, wieszanie hamaka. Ja obiecałem, że jeszcze raz pokażę węzeł od taśm i napinanie linki bez cam jama, żeby było łatwo i tanio i lżej. To tak zrobimy. To ja się umówię ze Zbyszkiem. Ja przyjadę tu, albo ty przyjedziesz w Bory i sobie zrobimy gdzieś ten biwaczek. Tak. No dobra. Będzie jeszcze jeden film z flyhamakiem poradnikowy. Teraz to żeśmy sobie tak pobabulili. To tam będziemy pokazywać. Bo to też, jak zobaczysz, jak ktoś coś robi, to zawsze łatwiej powtórzyć. Chcesz coś dla Ciebie? Wszystkich pozdrawiam, hamakowiczów. A namiotowiczów i glebowiczów to nie. W ogóle nie. No, a ja wszystkich pozdrawiam. Dzięki za rozmowę, Zbyszek. Było bardzo miło. Jesteśmy w Bolimowskim i jest w ogóle spoko. Minus komary. Myślisz, że hamak bez moskitiery tak naprawdę do biwakowania ma sens? Nie ma sensu. Nie ma sensu totalnie. Dlatego ja uznałem, że nasze hamaki nie będą miały nigdy odpinanej moskitiery. Tak zupełnie, bo każdy, kto zabiera hamak do działalności naszej, zawsze ma moskitierę. Ja myślałem, że może to być spowodowane tym, że ta siatka może nie powinna być prana. Chcesz wyprać hamak, bo na przykład narzygał Ci kot. Różne ludzie mają ksywy. Sobie odpinasz moskitierę i bierzesz samo to, ale jak mówisz, że to można nawet prać razem z podpinką. Kiedyś tak było, ja sobie kiedyś uszyłem taką, wiesz, taki tunel moskitierę, żeby sobie naciągać na... No to w ogóle kupiłem jakiś... To się chyba Tule nazywało w pasmatach. Ale spoko, działało, nie? Działało lepiej niż bez. Kompresja tak, zerowa. było takie sztywne. No mnie wkurzało to i to też Mati mi chyba pokazywał. On miał jakąś taką, że się wieszało, wiesz, na cięciwie. Ona tak zwisała, że musiałeś wejść pod nią, żeby wejść do hamaka. I jeszcze, wiesz, szura ci po ziemi, zbiera każdy syf, no bo to siatka, więc wiesz, łapie ci w tą siatkę wszystko, wyczyścić to jest... ale uważam, że to nie jest idealne rozwiązanie. Nie, to jest w ogóle mało ergonomiczne. Widziałem, jak on tam właził. Już pomijam to, że jak szybko musisz w nocy, bo jesteś, wiesz, czas nagli, nie? I musisz wyjść. Ja widziałem kiedyś rzeczywiście fajny hamak. Idealnie się nie leżało, bo nie miał jakby odpowiedniej moskitiery i tak dalej, ale było tyle fajny, że można było się w nim przespać. Moskitiera była na takim flaku, wisiała na jakichś tam sznurkach, ale plus było taki, że można go było obrócić o 180 i można było leżeć, chociaż moskitiera delikatnie dotykała może na dole, ale można było na zwykłym hamaku. To chyba Didi taki robił. Nie wiem kto, ale to działało w każdym razie. Chyba Didi robił, tak, że właśnie mogłeś wywinąć to tak, że miałeś tu moskitierę tak, od spodu. dokładnie. No, tylko, że kiedyś kolega jak spał, to się obudził na takiego, wiesz, nietoperza, tak, nie? Moskitiera zadziałała. Leżał pod tą drugą stronę. Czyli był kremem w Oreo. Musieliśmy go ratować. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki Do bardzo. zobaczenia za chwilkę pewnie, znając życie, za 7 dni od momentu publikacji tego filmu. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Szacuneczek.